Czołem! Mam dzisiaj dla Was recenzję mojego nowego przyjaciela, czyli Federa o nazwie F1 od Krieger Historical Weapons. Ja nazywam się Kuba Potocki i lubię nakładać mieczem. Miecz, który tu widzicie, jest bardzo ciekawą propozycją, w szczególności dla adeptów, którzy dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z DSW. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się nad zakupem swojego pierwszego miecza lub potrzebuje szybkiego śmigiełka do zawodów, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Zasiądźcie więc wygodnie w fotelach i popatrzcie, co Krieger ma Wam do zaoferowania. Miecz, o którym mowa, to oczywiście Federschwert, czyli miecz treningowy. Nie jest to takie oczywiste w przypadku Kriegera, bowiem chłopaki z Łodzi robią też broniostrą i nie ograniczają się wyłącznie do mieczy długich i kordów. Warto zapoznać się z ich dorobkiem na Facebooku czy Instagramie lub na stronie Swords Master Shop, gdzie również możecie zakupić ich wyroby. O zakupach powiem jeszcze co nieco na końcu, a teraz przejdźmy już od razu do parametrów naszego dzisiejszego bohatera. Mamy tutaj do czynienia z bardzo ładnie oprawionym i solidnie wykonanym płaskownikiem, który został przekuty w dość prostą w swej formie głownię, która zaskakująco dobrze leży w rękach. Wizualnie F1 jest spójna z pozostałymi produktami Kriegera, które charakteryzują się taką swego rodzaju surowością. No i przejawia się to zastosowaniem rozwiązań, które mają być maksymalnie funkcjonalne. No i nie znajdziecie tutaj w tym Federze żadnych upiększeń, które byłyby naniesione tylko i wyłącznie po to, żeby on ładnie wyglądał. Ja osobiście mam swego rodzaju sentyment do tego typu konstrukcji mieczy, bowiem mój pierwszy miecz treningowy, jaki miałem chyba w 2010 roku, był zbudowany bardzo podobnie i również zachowywał się podobnie. Krieger ma troszkę więcej pazura. Krieger F1 mierzy dokładnie 125 cm długości i jest to według mnie bardzo duża zaleta, szczególnie, że ostatnimi czasy następuje takie dość znaczne wydłużenie federów, przez co już nierzadko spotyka się federy o długościach przekraczających 130 cm. Tego typu miecze pracują zupełnie inaczej niż ich krótsze odpowiedniki. No i co więcej, one jakby promują taktykę walki w dalekim dystansie. A ta niespecjalnie mi osobiście leży. Żeby nie było, długość miecza powinniśmy dobierać według naszych preferencji. Ale od dłuższego czasu mieczy 125 cm na naszym rynku było dosłownie jak na lekarstwo. Nadmienię tutaj tylko, że zdecydowana większość mieczy przedrenesansowych nie przekraczała nawet 120 cm długości. Jeśli chodzi o proporcje porównania długości klingi do rękojeści, to mamy tutaj 95 cm klingę i 30 cm rękojeść. Osobiście wolałbym odjąć tych 5 cm od rękojeści na rzecz klingi, ale z drugiej strony po ubraniu rękawic ochronnych dłonie na rękojeści mogłyby nam się zwyczajnie nie zmieścić. Ponadto do szybkiego wyprowadzania krótkich uderzeń przydaje się większa dźwignia, a te uzyskujemy poprzez wydłużenie rękojeści. Takie proporcje jasno wskazują, jakie zastosowanie ma ten Feder, czyli sparingi i walka turniejowa. No i w tych warunkach będzie się on sprawował po prostu najlepiej. Świadczy o tym również jego niewielka waga. Waży on bowiem zaledwie 1350 gramów.
Jest to według mnie główny argument za tym, aby bardzo mocno wziąć go pod uwagę przy wyborze swojego pierwszego miecza treningowego. Jeżeli nie mieliście wcześniej styczności z fechtunkiem w żadnej formie, to zakup miecza, cięższego nawet o te 100 gramów, dość znacznie podnosi ryzyko złapania kontuzji. Szczególnie jeżeli będziecie przeginać z intensywnością treningu, a o to na początku nie trudno. F1 jest wręcz idealnym narzędziem do wyrabiania sobie siły dynamicznej oraz wytrzymałości, w szczególności na tym początkowym stadium treningu, gdy Wasze ciało jeszcze nie jest przystosowane do tych większych obciążeń podczas wielogodzinnych treningów machania mieczem. I uwierzcie mi na słowo, pierwsze miesiące to ciągłe powtórzenia podstawowych cięć i uderzeń, które są liczone dosłownie w dziesiątkach tysięcy. No i niektórych rzeczy się nie przeskoczy, trzeba po prostu to wymachać, żeby dojść do jako takiej wprawy. Tym, co zaskoczyło mnie najbardziej w F1 jest jej wyważenie. Jak tak chwyciłem ją na początku do ręki, no to tak myślałem sobie, a jest to 5-6 cm od jelca. Potem zacząłem mierzyć, kurde, wyszło, że wyważony, czy wyważona jest aż 8 cm od tego jelca. No i to ma sens, bo przy tak niewielkiej wadze trzeba troszeczkę nadrobić, ja to nazywam czucie miecza, gdy jest trochę bardziej wyważony do przodu, to ja osobiście lepiej czuję położenie sztychu podczas pracy. Jak te miecze są nawet ciężkie, ale wyważone zaraz przy rękojeści, no to czucie sztychu mi ucieka. Tutaj w F1 dzięki temu wyważeniu dalszemu trochę nadrobiono te straty niewielkiej wagi, co jest oczywiście jak najbardziej pozytywne. No i szczerze powiedziawszy, nawet jakby jeszcze pokusić się o przesunięcie tego wyważenia jeszcze 1 cm w stronę sztychu, no to na szybkości by dużo nie stracił, a to czucie, ten mój taki mały fetysz, to czucie sztychu można by jeszcze było poprawić, ale z kolei już byśmy dochodzili do tej granicy 10 cm od jelca, oczywiście mówię cały czas o wyważeniu, która jest górnym pułapem dla mieczy dopuszczanych do zawodów, więc myślę, że te 8 cm to była taka przemyślana decyzja Kriegera, żeby mieć tą rezerwę i pewność, że wszystkie ich miecze będą bez problemu przechodziły kontrolę przed jakimkolwiek turniejem. I tak szczerze powiedziawszy, to jest chyba najszybszy feder, jaki miałem przyjemność machać. Przykładowo, jak nagrywałem te rutyny na plaży, to wręcz musiałem trochę zwalniać, żeby móc wyraźnie zaznaczać, gdzie kończy się jedno uderzenie, a zaczyna następne. Nic, tylko skrócić dystans i obdarować przeciwnika gradem ciosów. No, do tego właśnie stworzony jest F1 od Kriegera. Jak dla mnie jest to kwintesencja tego, jak powinien pracować Federschwert. No, w końcu nazwa, która w wolnym tłumaczeniu brzmi miecz piórowy, zobowiązuje. A jak już jesteśmy przy terminologii, to pamiętajcie, każdy feder jest mieczem treningowym, ale nie każdy miecz treningowy według mnie powinien być nazywany federem czy federschwertem. Po prostu niektóre miecze treningowe mają więcej wspólnego z mieczami bojowymi niż z tymi piórkami do bezpiecznego naparzania się. Idźmy dalej. W każdym mieczu, zarówno treningowym, piórowym czy bojowym, węzły drgań mamy dwa. Jeden jest dokładnie w połowie rękojeści, czyli jakby nie patrzeć w dolnej części dłoni mojej ręki silnej, dokładnie tutaj. I to jest jak najbardziej ok, ponieważ drgania właśnie w tych rejonach są najmniejsze. Drugi węzeł znajduje się dokładnie 38 cm od sztychu, czyli dokładnie w 2/5 klingi. Jeżeli chodzi o COP, czyli miejsce, które przekazuje największą siłę na trafiony cel, no to znajduje się ono prawie że dokładnie w miejscu, w którym jest węzeł drgań, chyba centymetr, niecały centymetr wyżej, czyli jest to tutaj, nie wiem czy to będzie widoczne, 37, troszkę ponad 37 cm od sztychu. Może tutaj będzie bardziej widoczne, to jest dokładnie to miejsce. Teraz przejdźmy do ugięcia klingi. Jest to parametr, który bardzo trudno jest mi zmierzyć. Mogę co najwyżej pokazać Wam, jak ugina się głownia przy nacisku 15 kg, co jest taką górną granicą giętkości mieczy dopuszczanych do zawodów pod patronatem Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki.
Jak widać, jest to bardzo giętka bestia, co sprawia, że bez problemu przejdzie każdą kontrolę sprzętu na polskiej imprezie DSW. Warto też zwrócić uwagę na usytuowanie punktów obrotu, które mają szczególne znaczenie przy wykonywaniu technik. No i na pierwszy rzut oka nie są takie oczywiste. Bliższy pivot point, bo tak nazywają się po angielsku punkty obrotu, znajduje się dokładnie przy sztychu, czy w zasadzie w miejscu sztychu. Dzięki temu podczas przechodzenia pomiędzy dolnymi postawami przeciwnik ma wrażenie, jakby sztych cały czas był wymierzony w niego. I tutaj mała rada dla każdego, kto chciałby w przyszłości zakupić sobie miecz. Jeżeli macie wątpliwości co do jakości danego egzemplarza, no to sprawdźcie osobiście lub poproście kogoś, jeżeli kupujecie na odległość, żeby Wam pokazał, gdzie znajduje się ten bliższy pivot point. Jeżeli będzie przy sztychu, no to spokojna głowa. Znaczy, że macie najprawdopodobniej do czynienia z porządnym mieczem. W średniowieczu tego typu mieczom przypisywano wręcz jakieś właściwości magiczne. No bo jak to jest, że szermierz rusza rękami na prawo i lewo, a ten sztych jest cały czas wlepiony bezpośrednio w niego, nie? Jak to w ogóle obejść? To magia! Jeżeli chodzi o dalszy punkt obrotu, to trzymając miecz za głowicę, znajduje się on mniej więcej w połowie klingi. A teraz rzućcie okiem, jak jego położenie zmienia się podczas przechodzenia z postawy pługa do postawy wołu. W takiej sytuacji ten dalszy punkt obrotu przesuwa się w stronę sztychu. Ale to dlatego, że ja przechodząc między postawami trzymam moją słabą dłoń nie na głowicy, tylko trochę wyżej na rękojeści. Na koniec kilka dodatkowych pomiarów. Zacznijmy od jelca. Ekipa z Łodzi naprawdę postarała się, żeby ten feder był maksymalnie użytkowy. Jelec jest całkiem długi, bowiem mierzy aż 25,5 cm. Do tego jest dosyć masywny i co ciekawe, rozszerza się przy końcach, dzięki czemu jak na jelec powiedziałbym, że jest bardzo bezpieczny. Co więcej, jelec jest obłozakończony i tak dosyć przyjemnie wyprofilowany, przez co nie ma ryzyka, że poharatamy naszych przeciwników jakimkolwiek elementem miecza, poza klingą, to jest dość oczywiste. A skoro jesteśmy już przy klindze, to mierzy ona dokładnie 5 cm przy tarczy, czy szylcie, jak kto woli, no i zwęża się później do sztychu. Przy sztychu mierzy 1,5 cm, no a sam sztych jest zakończony zawiniętą punktą. Jest to w zasadzie taka sportowa antenka, no ale według mnie taki powinien być każdy feder, który jest dopuszczany do otwartych zawodów w obecnej konwencji. Popatrzcie na to z tej strony. Miecz bojowy jest narzędziem przeznaczonym do zabijania, więc jeżeli chcemy stworzyć bezpieczny miecz, no to siłą rzeczy nie może on się zachowywać jak prawdziwa ostra broń. Dlatego też mam pewne wątpliwości, gdy wezmę go na takie mocne cioranie technik traktatowych do Freifechter-Cieszyn. No ale o tym Wam opowiem w następnej recenzji, którą nagram za jakiś czas, gdy porządnie go odbiję na treningach. Co więcej, dostaniecie też jakiś ciekawszy fragment sparingu, w którym będę starał się wykorzystać jego przewagę szybkości. A teraz pora na 3 słowa podsumowania. Kriegera F1 możecie kupić za 1200 zł plus koszty przesyłki. No i pewnie część z Was się teraz zastanawia, czy to jest dużo, czy mało. W tej cenie mamy obecnie 3 miecze polskich producentów, którymi miałem przyjemność machać, w tym Kriegera. Spośród nich na dzień dzisiejszy, jako całkowicie początkujący adept DSW, wybrałbym właśnie Kriegera. I mówię to z czystym sumieniem. Nie dość, że pod względem użytkowym dostajemy narzędzie prawie że idealne, to jest to chyba najlepiej wykonany i najstaranniej wykończony feder spośród swojej bezpośredniej konkurencji. Mówiąc idealne, mam na myśli cele, do jakich został zaprojektowany, no i o czym mówiłem wielokrotnie wcześniej. I zapamiętajcie to raz i na zawsze, żaden feder nie jest prawdziwym mieczem, jest wręcz antymieczem, no ale dzięki temu możemy się bez ogródek okładać nim po łbach w lekkim odzieniu ochronnym. No ale wracając do clou wypowiedzi, jeżeli szukacie miecza do 1000 zł, no to według mnie warto jest dopłacić te 200, bo jest to koszt, który ponosicie za tę wysoką jakość wykonania. Niektórych rzeczy się po prostu nie przeskoczy. Jak chcecie mieć coś solidnego, no to musi kosztować trochę więcej. Nie ma szans. A jeżeli nie macie w tym momencie żadnych zaskórniaków, a koniecznie potrzebujecie federa, no bo nie wiem, wasz obecny się złamał, a zawody są tuż, to na stronie swordmastershop.com
możecie zamówić miecz na raty. Co więcej, cały asortyment w Swordmaster Shopie jest dostępny od ręki, więc nie musicie czekać miesiącami czy latami, aż miecz zostanie dla Was wykuty. Praktycznie w ciągu 2 lub maksymalnie 3 dni roboczych od zamówienia sprzęt macie u siebie. No i to jest całkowicie nowa jakość na polskim rynku, czegoś takiego jeszcze wcześniej nie było, dlatego tym bardziej gorąco polecam zakupy w Swordmaster Shop. Pora już kończyć. Resztę opowiem Wam w drugiej części, gdzie zobaczycie, jak ten Federek zużył się po kilku miesiącach treningu i co najważniejsze, jak radził sobie przeciwko innym mieczom, no i też Federom. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na jego temat, to zapraszam na moje pozostałe media społecznościowe. No i oczywiście na profile Kriegera na Facebooku i Instagramie. Ja się już żegnam i zmykam na F1. Na razie.